dobry, drogi widzu. Jeżeli zastanawiasz się, skąd się biorą te wszystkie parametry motocykla wyświetlane na moim smartfonie, to ten film jest właśnie dla Ciebie. A szczególnie dla osób posiadających motocykle Harley Davidson, ponieważ to urządzenie jest dedykowane tylko do nich. W dalszej części filmu pokażę Ci, co to za urządzenie, jak je podłączyć, gdzie założyć, jakie ma funkcje bezpośrednio na ekranie i opowiem trochę o funkcji, która mnie osobiście się najbardziej spodobała, czyli Race Trackerze. A ta funkcja jest bardzo rozbudowana. Można sobie robić pomiary przyspieszenia od 0 do 100, od 60 do 100 oraz czasu przejazdu na 1/4 mili. Pokażę Wam też, jak korzystać z aplikacji i powiem, do jakich motocykli to urządzenie pasuje Harley'a, do jakich roczników i do jakich modeli. Tutaj, jak widzicie, jadę i pokazuję w orientacji pionowej, bo jest też orientacja pozioma ekranu. Można sobie przełączać między widokiem takim właśnie cyfrowym, a tym widokiem z obrotomierzem. Co ważne, najważniejsze funkcje, czyli podaje temperaturę silnika, a nawet po dokupieniu odpowiedniego przewodu może podawać temperaturę oleju, co jest bardzo ważne, czego nie pokazuje Harley na ekranie chociażby wyświetlacza. Zdaję sobie sprawę, że na przykład Road Glide ma ten wyświetlacz wielki, zegary, wszystko widać, ale zobaczcie, no lepiej widać na aplikacji. Widać zasięg paliwa, widać podstawowe funkcje po podłączeniu, po włączeniu motocykla, one są od razu dostępne. Wydaje mi się, że też osoby lubiące prędkość i takie zacięcie rajdowe będą korzystały z tego urządzenia ze względu właśnie na wbudowany Race Tracker, który omówię szczegółowo troszkę później, a jeżeli jesteście ciekawi, w jakim czasie mój Road Glide na mokrej drodze osiągnął 100 na godzinę, będzie to w dalszej części o Race Trackerze. A teraz zapraszam na drugą część, w której powiem nieco więcej o samym urządzeniu. A jest to urządzenie AmConnect od firmy AmMoto. Zawartość zestawu od Ammo wygląda tak. Dostaniecie ulotkę AmMoto. Tą aplikację też omówię, bo to jest jakby clue działania całego urządzenia. Proszę bardzo. Jest informacja o aplikacjach z App Store'a, z Google Play, aplikacji, którą należy pobrać. Mamy w zestawie dwa rodzaje kabli. Jak wiecie, to jest urządzenie do Harley'a, więc mamy do nowych Harley. Proszę bardzo, tutaj tak wyglądają porty i do podpięcia urządzenia. Mamy do starszych modeli ten rodzaj portu, zobaczcie, i do podpięcia urządzenia. I całym clue zestawu jest oczywiście urządzenie zaprojektowane specjalnie przez Andreasa. Proszę bardzo, to urządzenie po podłączeniu przez kabel, powiedzmy, że ten do nowszego typu, będzie podawało Wam z wejścia diagnostycznego sygnał do aplikacji, tak w skrócie mówiąc, a aplikacja będzie pokazywała wszystkie funkcje, wszystkie rzeczy, które są włączone w motocyklu, razem z obrotami, razem z biegiem, na którym jedziecie, z prędkością. Coś niesamowitego, ale też ma dodatkowe funkcje, które omówię po założeniu. Widzicie, w przypadku Road Glide'a po lewej stronie mamy ten boczek, który ściągamy. Tutaj jest gniazdo diagnostyczne, wtyczka 6-stopniowa. Wsuwamy ją do kliknięcia, chowamy ją z powrotem tutaj w gniazdko. No i teraz mamy już włożone gniazdko. Możemy sobie puścić w jakiś sposób tak, żeby tu nic nie przeszkadzało. A samo urządzenie podpinamy do tego fragmentu. Też wtyczka jest 1-stopniowa. Moim zdaniem dobrze będzie je tutaj gdzieś sobie upchnąć u góry. Tutaj mam jeszcze podłączone grzane manetki, dlatego jest troszeczkę mniej miejsca, ale wepchniemy je tutaj do góry. To jest dodatkowy opcjonalny czujnik do temperatury oleju, ale ja mam akurat tą wersję podstawową. Tak przygotowana instalacja. Zawsze tą wtyczkę, która nam zostaje, możemy też zabezpieczyć tym oryginalnym korkiem, żeby było wszystko w porządku i schować ją zabezpieczoną, żeby nam się tam woda, kurz, brud nie dostał. To jest wejściowa wtyczka. Ja ją na wszelki wypadek jeszcze zaizoluję, tak żeby nie było jakiegoś spięcia. Profesjonalnie zabezpieczam, tak aby ta wtyczka nam nie dostała żadnego lewego prądu.
Chociaż ona, tak jak mówię, zasila dopiero urządzenie, więc nie powinno się nic dziać. Przechodzimy do testów podłączenia do aplikacji. Aplikacja Amvision na takiej ikonie możecie pobrać z Google Play oraz z App Store'a. Teraz po podłączeniu i po włączeniu zasilania pojawia nam się w wyszukiwaniach sieci Wi-Fi czy Wi-Fi w Polsce Smartbox 4594. Klikamy. Łączy się. No i już jest połączony. Wchodzimy teraz do aplikacji. Pokażę Wam oczywiście link do ściągnięcia aplikacji Amvision. Wchodzimy do aplikacji Amvision i zobaczymy, co się będzie teraz działo. Jest, słuchajcie, jest. Mamy już status. Mamy N, że motocykl jest na biegu jałowym. Mamy zasięg, słuchajcie, paliwa. Mamy przebieg, jaki jest w motocyklu i temperaturę 23 stopnie. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Można sobie zmieniać też, za chwileczkę przejdziemy do tego, można sobie zmieniać też rozkład, żeby był taki bardziej profesjonalny. I teraz o to chodzi, że ta wtyczka, która jest tam wpięta, podłączona, bierze sygnały z gniazda diagnostycznego i popatrzcie, wszystko tutaj mamy. Jeżeli bym wyłączył motorek, automatycznie tracimy sygnał, prawda? Jeżeli włączę, zobaczcie, od razu się pojawia zasięg i wszystkie parametry. Jeżeli bym go odpalił, i automatycznie ta kostka będzie nam podawała wszystkie sygnały. A jeżeli chodzi o tą aplikację, popatrzcie, nawet podaje, że macie użyty, czyli jeżeli podłączycie sobie do motorków starszych też, gdzie nie macie tyle zegarów, co w Road Glide, nie macie tych danych, to automatycznie te dane tu się będą wyświetlały. Też historię przejazdów. Ja dopiero założyłem tą kostkę, będziemy ją testować. A jeżeli sobie przechodzicie, to widzicie, mamy teraz po polsku WIN pojazdu, od razu automatycznie wszystko się ściągnęło, jest szczytywane z motocykla, typ motocykla, mamy numer urządzenia połączony, zobaczcie, diagnostyka OBD, 0, jakiś, tutaj można sobie sprawdzić błędy kodowe. Można też jednocześnie wykasować te błędy. Nie musicie też wchodzić w ten parametr diagnostyczny wówczas, tylko jak dacie clear od razu, to będziecie mieć wykasowane. Myślę też, słuchajcie, żeby założyć dodatkowy uchwyt na kierownicę, można poziomo, można pionowo umieszczać jakby wtedy telefon i wszystkie dane macie przenoszone tutaj. Zobaczymy, jak to będzie działało, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Teraz zapraszam Was na moją ulubioną część dotyczącą Race Trackera, czyli rejestratora przyspieszenia. To były dwie próby na mokrym, a ja teraz wchodzę w ustawienia Race Trackera, żeby Wam pokazać, jakie są zakresy. Właśnie jest od 0 do 100, od 60 do 100 i od 0 do 1/4 mili tak naprawdę, w jakim czasie ją przejedziecie. Aby sobie włączyć te ustawienia, należy wejść w ustawienia aplikacji, należy wejść w Race Tracker i go sobie aktywować. A teraz zobaczcie, jak wygląda podgląd. To jest podgląd zapisanych czasów. Tutaj są czasy, on automatycznie je rejestruje. Jak ruszycie i przekroczycie 100 na godzinę, to każdy taki zapis będzie zrobiony. Tutaj mamy możliwość porównania sobie dwóch czasów i wykresów. Zobaczcie.
Dwa wykresy nałożone na siebie, wystarczy kliknąć jeden i drugi i widzimy, że jeden jest w krótszym czasie, 6,93 na 112 metrach udało się osiągnąć. Niebieska linia to jest prędkość, a ta taka szara to są obroty silnika. Na dole macie też G napisane, jaki jest bieg. Tutaj zmieniałem biegi ze sprzęgłem, normalnie, tradycyjnie. No i drugi czas troszeczkę inna charakterystyka, 9,72 na 146 metrach. Te zapisy się gromadzą cały czas jak jeździcie, zapisują się na urządzeniu, można je sobie dowolnie porównywać, a wiem, że Andreas Ammo planuje zrobić też Hall of Fame, którym będzie można sobie sprawdzić wyniki wszystkich motocyklistów używających urządzenia. Także wiecie, jest wyzwanie. Czyli podsumowując, to urządzenie to tak naprawdę cyfrowy drugi pilot Twojego pojazdu. Co do funkcji, wyświetlanie tras, kody błędów, temperatura silnika, zużycie paliwa w danym momencie i ten race tracker, o którym Wam tak bardziej szczegółowo opowiedziałem. W planach rozwoju aplikacji AMO jeszcze planuje obsługę wielu motocykli, więcej projektów pulpitu, zarządzanie danymi przez internet. A to modele motocykli, z którymi urządzenie jest kompatybilne. Jak będziecie potrzebowali, to sprawdźcie sobie, w opisie filmu też je dodam. Plusem jest jeszcze to, że możecie do tej aplikacji dodać swoje zewnętrzne wentylki informujące o ciśnieniu opon i od razu mieć to wszystko w jednym miejscu. A co do historii powstania, Andreas jest pasjonatem motocyklowym, jeździ na Harley'u i zawsze brakowało mu tych parametrów, które umieścił teraz w tej aplikacji, w tym urządzeniu, abyśmy mogli z niego korzystać. Dziękuję za wszelkie komentarze, napiszcie, co sądzicie o tym urządzeniu i do zobaczenia w następnym filmie. Jedziemy dalej.